Dzień dobry. No nie, dzisiaj to do pracy mnie nikt nie zagoni. Wczorajszy dzień tak samo wyglądał i też mi wypadł. Także dzisiaj to ja mogę sobie co najwyżej ponarzekać na to, jak dziwny jest ten świat. I wcale nie chodzi mi o pogodę, bo to akurat jest w sumie normalna jak na luty. Jutro nie będzie normalna, bo jutro ma być 10 stopni, a w piątek 15. To dlaczego ten świat jest dziwny? Ano dlatego, że jak sprawdziłem, to żeby naprawić tą piłę, za głupią sprężynkę, kółko zębate i zawleczkę muszę zapłacić 120 zł, 140 zł z transportem. A jednocześnie się okazało, że dokładnie ten model piły jeszcze jest dostępny. Jest w tej chwili w promocji i kosztuje 230-250 zł z transportem. Czyli nie opłaca się tego naprawiać. Po części stanowią ponad 50% wartości całej nowej piły, na którą dostanę 2-letnią gwarancję. No i ta zostanie jako części zamienne. No. Dziwne to jest. Czyż nie? Dobra. Teraz to w ogóle zaczął jakiś śnieg sypać. Wracam do przyczepy. Mam nową piłę. Momentalnie przeszła niecały dzień, więc szacunek. A przy okazji kupiłem sobie taką przyłbicę siatkową. Popiszecie mi, że te oczy nie dbam. No i zrobione. Przecież mam przyłbicę. Powiem wam, że mało brakowało, bym zrobił błąd, bo to wszystko jest ok, tylko że z drugiej strony. No przecież ta belka właśnie tak leży, czyli od dołu ryś ma być. No w ostatniej chwili coś mnie tknęło. No i dobra, czyli następne zastosowanie dla satyniarki ładnie ściera gumkę. Znaczy zastępuje gumkę na drewnie i ścierało fajnie ołówek. To czas przystąpić do montażu następnych belek. Ja tylko jedną rzecz chciałem sprostować, bo mam wrażenie, że powstało takie mylne przekonanie, że ja to wszystko pomierzyłem sobie tam na miejscu, a tutaj przynoszę tylko gotowe. No niestety nie ma tak pięknie, bo jak się przyjrzycie, nawet na te 3 stojące słupy, to każdy z nich ma na przykład inną grubość, inną szerokość. One są krzywe. Nie wiem, czy to widać akurat, ale ten jest przekoszony. Ma inną płaszczyznę tu niż tam. Więc nie da się tak w 100% zrobić.
żeby tam sobie wszystko rozmierzyć i przyciąć dokładnie. Znaczy pewnie się da, tylko to kwestia chęci i czasu. I druga rzecz, ja oczywiście zacinam w wielu miejscach słupy i baliki, tak żeby to fajnie się spasowało. Natomiast jak najbardziej używam wkrętów i będę to skręcał na wkręty. Tak, też jest szybciej. Na pewno będzie solidnie. Nie maluję całych bali, bo nie dałoby się pracować, one by mi się kleiły. Że to już zrobię później. Ja się włączę jak skończę. Tak krzyczą te ptaszki.
To tylko tak sobie przyłapię, bo tu będę musiał jeszcze się wciosać pod drzwi, ale żeby mi nie spadło na głowę. No dobra, to jeszcze kwestia usztywnienia całej konstrukcji. Znaczy na takie boczne wiatry to myślę, że te słupy są na tyle mocno przytwierdzone do betonowych, że tu się nie powinno nic dziać. Dodatkowo w środku będzie w sumie sztywna konstrukcja z okien, więc tutaj nie widzę żadnego problemu. Jedynie ta konstrukcja mogłaby się skręcać, więc w takiej płaszczyźnie poziomej dorobię jeszcze zastrzały tu pomiędzy tymi narożnikami, w 4 narożnikach. Pobawię się trochę i zrobię na jaskółczy ogon. No to działam.
Trochę z tym zabawy jest. Bo taka jedna wcinka razy 8. Znaczy tu mogłem bardziej na ścisk zrobić. Ale nie jest źle. Prawda? Dobra, zdejmę was stąd. To mam porobione zastrzały na jaskółczy ogon w 4 rogach szklarni. Zyskała dzięki temu sporo na stabilności. To teraz muszę dorobić tutaj jeszcze jedną belkę pomiędzy tymi słupami, na której będę mógł oprzeć krokwie. Ale zanim to zrobię, to spróbuję wyrównać lekko dach z dachówki. Pewnie idealnie tego nie wyrównam, ale choć trochę. Mam nadzieję, że się uda. Okazuje się, że da się to zrobić bez większego problemu. Tam nawet już włożyłem, nie wiem czy widzicie, pod łatę taką deskę 4 cm, a tu uniosłem to na gwoździu. Także dach już jest w miarę prosty z dachówki, dach z dachówki. I będę mógł poprzycinać teraz te spróchniałe krokwie, jak również położyć belkę poziomo. Tylko wiecie co, do tego sobie zrobię tu jednak rusztowanie. Mam te metalowe warszawskie rusztowanie, to ustawię i tu i będzie mi wygodniej pracować. Zresztą to rusztowanie przyda mi się też do potem już układania dachu, bo z tych kobyłek to mam za nisko, a z drabiny to tak średnio wygodnie.
A tu ciekawostka, bo przyglądam się tej belce, a tu są jakieś ołówkiem kreseczki 10, 20, 30, 40 i tu jest 46. Ciekawe, czemu to służyło. Tu dalej idą kreseczki, ale te już nie są opisane. I data 1976 rok. W sumie nawet nie wiem, skąd mam tą belkę. Ona była jakoś chyba malowana. No dobra, to jeśli chodzi o stare bale, to mam prawie, że już wszystko. No jeszcze tu od frontu pójdą też bale, no ale to później. Teraz chciałbym to zadaszyć. Ładne rysie mi wyszły. O, ten co się chowa. Ten ładniej mi wyszedł, ale to już jest drugi. Za pierwszym razem zawsze trochę gorzej. To teraz już czas na krokwie. Niestety będę miał trochę takie cieńsze niż bym chciał, ale powinny dać radę. Będą miały jakieś 5,5 cm na 9, więc myślę, że spokojnie dadzą radę. A ewentualnie jeśli będę miał jakieś obiekcje, to mogę je też wyprzeć, opierając na tej belce i zrobić taki skos, żeby je wyprzeć. Ok, to idę sobie przytnę krokwie. Ale nabiera to, już powiem Wam, kształtów. Ile my tu mamy? No, prawie 20 stopni. W lutym. Ptaki śpiewają. Lód się topi na stawie kąpielowym.
zasadzie został już tylko na środku. Jeszcze całkiem gruby. No nie, nie jest gruby. I wiecie co? Ten film się zrobił za długi, już ma pół godziny. Więc puszczę go teraz, a za dzień albo dwa dam ekstra odcinek z montażu dachu i zostanie już tylko zamontować okna, drzwi i pewnie trochę poogarniać. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.